No tak, słuchaj, ona sama go narysowała. My z Zyzią to takie dwie księżniczki, wiesz. I każda ma swojego jednorożca, tyle że mój ma 6 nóg, po to, żebym szybciej do niej z pracy wracała. A, słodziak. Wiesz co, bo idę odebrać ją teraz od mamy. Co? Ale kiedy? A. Dzień dobry. Dobry to będzie, jak ten leń wreszcie pójdzie na emeryturę. Proszę, proszę. Przyszła mistrz świata. Przyszła. No do ciebie piję. A do kogo? Piłeś to ty chyba, Sławciu, wczoraj, co? Nie było okazji. Ale będzie. Co? O! Już dzwonią fotoreporterzy z Głosu Natowic. Co? Co? Będzie sesja fotograficzna. Jeszcze raz, bo coś przerwało. Gdzie mam być? W szpitalu, tak? Dobra, zaraz będę. Sesja w szpitalu? Sławciu, do pracy może się zabierz. Wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Jeżeli jej stan choć trochę się poprawi, zostanie przetransportowana śmigłowcem do centrum poparzeń. Jakie ma szanse? To cud, że w ogóle żyje. Jedno oko straciła, drugie nie wiadomo. Drogi oddechowe poparzone w 70%. Jej stan jest bardzo ciężki. Przepraszam, muszę już iść, mam konsultację. Co się stało? Jakiś skurwiel oblał ją kwasem. O Boże. Wiadomo kto? Nic. Poza tym, że mieszka w wynajętym mieszkaniu, ma 7-letnią córkę i matka nie odbiera telefonu. Praca? Zakład fryzjerski na Kalinowej 18. Pojedziesz tam. Teraz od razu? No co? Odkąd startujesz na miskę, nie masz czasu. Co? Weź, jaką miskę? W co wy mnie w ogóle wkręcacie, co? Dziewczyna walczyła o życie, a temu się na jakieś głupie żarty zebrało. Oblanie kwasem to było dla mnie podwójnie szokujące. Pierwszy raz miałam do czynienia z takim atakiem. Pomyślałam, że to jakiś chory z zazdrości facet jej to zrobił. Ale pani do szefowej, bo jej jeszcze nie ma. Pani tutaj pracuje, tak? Tak. Lilianna Kalita. Jestem fryzjerką. Znaczy się Lilka. A coś się stało? Adrianna Mróz też tutaj pracuje, zgadza się? Tak, tak, tylko ona będzie na 10. Ona dzisiaj nie przyjdzie. Jezu, co się stało? Wy się znacie? Znają pani dobrze? Przyjaźnicie się? No, znaczy, wie pani jak to w pracy. Tylko się kumplujemy. A ona ma jakichś wrogów? Wrogów? Znaczy się, no ten jej były ją ciągle nachodzi. Ale były z nim jakieś problemy? Wie pani coś? Groził jej? A czemu pani pyta? Dlaczego ona dzisiaj do pracy nie przyjdzie? Adrianna niestety została bardzo poważnie zaatakowana i w tym momencie walczy o życie w szpitalu. Szukamy sprawcy. O Boże, wiedziałam, że to ten psychol. Wie pani, byli 3 lata ze sobą. Ada go zostawiła i on wypisywał do niej, wydzwaniał, nachodził ją, przychodził tutaj i prosił o kolejne szanse. A ona w międzyczasie kogoś poznała, tak? Jakiegoś faceta? Nie, nie, w ogóle tam nikt się nowy nie pojawił. Po prostu miała go dosyć, tego psychola. A co się stało? Pobił ją? Ktoś oblał ją kwasem. O kurwa. Poda mi pani może dane tego chłopaka?
Nazywa się Olek Nowak. Niestety ani numeru telefonu, ani adresu nie mam. Ale mogę pani coś pokazać. Może to jakoś pomoże. Nie zostawię ci, kurwa, bo cię kocham, rozumiesz? Puść to boli! Nie jestem twoją własnością! Jesteś, kurwa. Zabiję cię, a potem siebie, jeśli... Chwila zadzwoń na Wyłącz to, wyłącz to, wyłącz! To jest właśnie Olek. Tu mi zabrał telefon i chciał zepsuć. To było jakieś 3 tygodnie temu. Potem na szczęście już się tutaj nie pojawiał. Dobrze, mogłaby mi pani od razu to nagranie wysłać już pani na wizytówkę. O, tutaj pod ten numer. Jasne. Wszystko wskazywało na to, że za tym brutalnym atakiem, a być może nawet usiłowaniem zabójstwa, stał zazdrosny, porzucony ex. Miał motyw i dostęp do chemikaliów. Pracował jako farmaceuta. Przekazałam ten trop Rafałowi. Sama musiałam zająć się inną robotą. Dzień dobry. Pani Maria jest? Zajebista miejscówka. Zobaczcie, mega kopalnia odlotowych, zajebistych i mega markowych ubrań. Musicie tu wpadać. Hej. Czy pani Maria jest? A jest zajebista. Ma ponad 300 000 followersów na swoich profilach. Ale będą fejmy, czuję to pani, będą tutaj wpadać drzwiami i sufitami. Kochani, mogę wam zdradzić, że taka miejscówka to tylko na Gorczaku. Znajdziecie tu super perełki vintage'owe. Wpadajcie. Nazywa się La Mamma. Buziaki. Hej. Za stanie ci nie płacę. A pani znowu po co tu przyszła? Nie przychodziłabym tutaj znowu, gdyby przyjmowała pani mandaty. W tym miesiącu już 4 nie przyjęty, więc mamy jakiś nowy rekordzik, prawda? Dopóki oddycham, żadnego mandatu nie przyjmę. Andrzejek się mój tym zajmie i tyle. No właśnie rozmawiałam wczoraj z Andrzejem. A ty już w nasze rodzinne sprawy się nie wtrącaj. No. No dobra, skończyłam. Na co pani skończyła? Zakupy? Bo pani chodzi tylko tutaj i ogląda. No jak to co? Relację skończyłam. O, proszę zobaczyć. 10 000 ludzików już ją zobaczyło. Obroty to będziecie mieli kosmiczne. Tak więc 3 000 się należy. Spokojnie, podatek zapłacę jak każdy porządny obywatel. Pani ode mnie chce pieniądze? Forsa za co? Hello, od godziny tutaj jestem i się produkuję. Towar zachwalam. A ktoś panią o to prosił? Won stąd. Won z mojego sklepu i to już. Pani Mario, a może lepiej by było, jakbyś... Bo za włosy wywlokę i kulasy poprzetrącam, no! Pani Mario, proszę się odsunąć od dziewczyny, bo to są groźby karalne. Wynoś się z mojego sklepu, ty bezczelna wywłoko, no już! Pani Mario. Spokojnie, dam sobie radę. Stara szmata. No co, może mandacik mi pani wypisze, co? Od razu mówię, że żadnego mandatu nie przyjmę. Ale ty nie myślisz, że to jakiś żart? Co? No, konkurs. A jaki konkurs? Na najpiękniejszą dzielnicową. Ale co ja mam z tym wspólnego? Jesteś kandydatką, a naszym zdaniem faworytką. Także po robocie trzeba będzie zrobić jakieś ładne zdjęcia. Znaczy się w cywilu. Masz jakąś ładną sukienkę? Czy tylko mundury? No i trzeba będzie cię ładnie uczesać, pomalować. Żebyś wyglądał jak człowiek, a nie jak pies. A ja teraz mam taki nowy aparat. Znaczy się w tym smartfonie, co go dostałam za darmo w promocji od operatora, nie? No i on ma tam ileś tam miliardów tych megapikseli. Ale ja nie wiem, co to znaczy. Ja też nie wiem, co to znaczy, bo ja się nie zgłaszałam do żadnego konkursu. Ale obywatele cię zgłosili. Mieszkańcy Gorczaka, znaczy się za moją namową.
zgłosili mnie na najładniejszą dzielnicową, tak? Do konkursu. Nie ma mowy. No co ty gadasz? Nie wiem, weźcie sobie Andrzeja może. Ja myślę, że on lepiej wygląda w kietce niż ja, no. Koniec tematu. Zobaczymy. No co? Przeliterować ci? Ale ja nie bardzo kumam, o co mnie pan pyta. To przepraszam. Przepraszam, że zająłem twój cenny czas. Możesz iść do domu. Rozkuj mnie. Siadaj na dupie i mów, co robiłeś wczoraj między 18 a 20. Nic, kurwa. W domu byłem. Sam? Sam. Mieszkam sam. Odkąd mnie rzuciła, bo wolała się puszczać z innymi. Jeden kutas to był dla niej za mało. No kto to jest? Co mi pan tu? Twoja była dziewczyna. Adrianna. Po tym, jak ją oblałeś wczoraj kwasem. Co, kurwa? Co ty, kurwa, pierdolisz? Nie zostawię ci, kurwa, bo cię kocham, rozumiesz? Nie puść, to boli! Nie jestem twoją własnością! Jesteś, kurwa. Zabiję cię, a potem siebie, jeśli... Lila, zadzwoń na policję! Wyłącz to, wyłącz! No ale ja tego nie zrobiłem, aż tak pojebany nie jestem. To ty tak twierdzisz. Człowieku, kurwa. Ja ją kocham, ja żyć bez niej nie umiem. Mam ci jeszcze raz odpalić to nagranie? Bo mówisz tam wyraźnie, że chcesz ją zabić. No i ja wiem, że jest taki film. Ta pizda, Lilka, nagrała go, ale ja tam nie wiem na serio. Dobra. Zrobimy tak. Ty sobie jeszcze chwilę posiedzisz, a my sprawdzimy, co robiłeś wczoraj wieczorem. No chyba, że się przyznasz. Nie mam do czego się przyznawać. A Lilka to wam nie mówiła, że miała kosę za dół, co? I to jaką? Co? Co? Czy ty już o niczym nie myślisz? Poza tym żenującym konkursem? Nie wiem w ogóle, o co ci chodzi. Jak byłaś w tym salonie, to mogłaś przycisnąć tę cholerną Lilkę. Rafał, ja dałam ci nagranie, dałam ci też to, co powiedziała Lilka, czyli koleżanka ofiary z salonu. Co ja miałam ci więcej dać? Ja mam też swoją pracę. Przecież ona też to mogła zrobić. Miała dostęp do chemii, a ty mi tylko tego faceta wystawiasz. Ale czy ja ci powiedziałam, że to jest on? Przecież ty powiedziałeś, że ty sobie sam wszystko to posprawdzasz. A, czyli rozumiem, ty już w tej chwili nie będziesz wykonywać swojej pracy, tak? Tylko będziesz ozdobą komisariatu. Rafał, ja nie biorę udziału w żadnym durnym konkursie, rozumiesz? A ty co? Chcesz szybko zakończyć sprawę, żeby ładnie to wyglądało w twoich statystykach? Tak? Nie wiem, kto mnie zgłosił do tego konkursu. Co, ja tutaj już nic nie robię? Ja tylko wyglądam? No to udowodnij im, że nie wyglądasz i idź do tego cholernego salonu i przyciśnij tę laskę. Pewnie. Sam dał ciała, ale zwalił to na mnie. Bo nawet mu się SMS-ów i połączeń w telefonie poparzonej dziewczyny nie chciało sprawdzić. A tam były SMS od tej Lilki. I to jakie? Same groźby i wyzwiska. Dzień dobry. Sierżant Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Ja szukam Liliany Kality. Lilka już tu nie pracuje. Ale jak to nie pracuje? Ja dzisiaj z nią tutaj rozmawiałam rano. Tak, ale gdy tylko przyszłam, powiedziała, że odchodzi i sobie poszła. W ogóle jakaś taka bardzo zdenerwowana była. Pytałam, co się stało, ale nie chciała mówić. Jedna pracownica w ogóle sobie nie przyszła, nie zadzwoniła, nie odbiera telefonu. A druga? Ja nie wiem, co to ma być. Ja do Ady mam umówione klientki na 3 miesiące do przodu. Adrianna Mróz jest w szpitalu. W tym momencie walczy o życie. Co pani mówi? Jak to o życie? Ja nic nie wiem. A wie pani może, gdzie znajdę Lilianę Kalitę? Poda mi pani adres?
Byłam pewna, że paniczna ucieczka tej dziewczyny z pracy była dowodem na to, że miała coś na sumieniu. Liczyłam tylko na to, że jeszcze zastanę ją w mieszkaniu. A ty gdzieś się wybierasz? Zostaw mnie. To po mojej wizycie w salonie postanowiłaś się zwolnić, tak? Gdzie ty się tak nagle wybierasz, dziewczyno? Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Ściana! Ała! Puszczaj, kurwa! Ty puszczaj. Dobrze, spokojnie. Puszczaj, zostaw mnie. Za co to? Chyba wiesz za co. Ała! Spokój, mówię, spokój. Grzecznie, dziewczynko, dobrze? To była czynna napaść na funkcjonariusza. Mogła usłyszeć za to zarzuty, ale ja wolałam usłyszeć coś od niej. Na czym polegał jej konflikt z Adrianną? No, podczas zatrzymania w mieszkaniu byłaś bardziej aktywna. Co ci się teraz stało? Po prostu się wystraszyłam. Co ty robisz? Czemu mnie nie wołasz? Wolałam sama zacząć, żebyś mi znowu później czegoś na głowę nie zrzucił. Czyli czego ty się tak przestraszyłaś, co? Że masz wyrok? W zawiasach, tak? Że jak będzie jakiś problem, to sąd ci nagle go odwiesi. Jaki wyrok? Za wyłudzenie. I teraz przez tą sprawę z Adą i to całe zatrzymanie na pewno pójdę kiwać. Jeśli zaczniesz współpracować z nami i wszystko powiesz, Ja jej nic nie zrobiłam. Nie oblałam jej żadnym kwasem. Nie jestem kurwa jebnięta jak ten jej były, rozumiecie? groziłaś jej, czytałam SMS-y. O co poszło? Bo mnie oszukała szmata. Zresztą chyba nie powinnam tak o niej mówić, skoro tak źle z nią jest. Ale serio na maksa mnie wkurwiła. Czym? No bo był ten konkurs fryzjerski, w którym brałyśmy udział razem. Nagroda była zajebista, bo 10 000. I Ada, znaczy się, no razem to wygrałyśmy, tylko ona potem powiedziała, że może mi z tego odpalić tylko 200, bo byłam tylko jej asystentką. Czajcie to, kurwa? O, czyli o kasę poszło. Ja to bym już odpuściła, ale mam komornika na głowie i nie ukrywam, że ten hajs bardzo by mi pomógł. Czyli co myślisz? Bo ja myślę, że pani miała motyw i sposobność. I dlatego zostanie z nami na dłużej w naszym 5-gwiazdkowym hotelu. Zaprowadź ją na dołek. Co, kurwa? Przecież wam pomagam! Wszystko wam powiedziałam! Ty kłamliwa suko! Ja osobiście nie wierzyłam, że Liliana miała coś wspólnego z napaścią na Adriannę, ale szeryf Rafał wierzył, więc co mogłam zrobić? Wysłuchałam jeszcze kilkudziesięciu gruźb i wyzwisk, ale nie chciałam dokładać tej dziewczynie kłopotów, więc nie oskarżyłam jej o napaść. Co? Zła jesteś? Nie. Wyluzuj. Mamy 2 podejrzanych. Posiedzą sobie na dołku. Zmiękną i sprawa zamknięta. Na razie. To co? Gotowa? Idziemy zrobić ci te zdjęcia? Jezu, Danka, ten konkurs piękności to jest w ogóle jakiś żart. Żart? No jak możesz tak mówić? No, ja w ogóle... W ogóle to ty nie masz pojęcia, że to ludzie cię zgłosili. Twoi ludzie. Stąd. O których tak zawsze dbasz. Zrobisz im wielką przykrość, jak się wycofasz. Bo my jesteśmy bardzo dumni, że mamy taką dzielnicową. Miłą, uczynną, kochaną dzielnicową. Na tej koszmarnej dzielnicy, która jest jak czarna dupa, w której wszyscy tkwimy. Danka, przestań. No co?
I ty tym swoim światłem tej twojej ładnej buzi nam ten mrok tej czarnej dupy rozświetlasz, kapujesz? Dobra, ja muszę się przespać z tym tematem. Dobranoc! Dzień dobry, pani szefowo. Dzień dobry. Szefowo, chciałem panią uświadomić. Tak? Jeżeli pani nie wygra tej Miss, to... To wyjebiemy jej w zęby tak, że jak wasza rodzina Ale nie pozna. co? Tak, ale ja już pierdol spuszczę. Panowie, nie chciałabym, żeby z mojego powodu zadziała się jakaś przemoc fizyczna, dobrze? Żadnej przemocy, my tylko po gębach dajemy. Do widzenia. Widzenia. To co? Namyśliłaś się? Później porozmawiamy, dobrze? Pani była wczoraj w Ciuchlandii u pani Marii, prawda? Byłam. Pani też tam była. I nic pani nie zrobiła. Widzi pani, jak mnie urządzili? Kto? Jeszcze się pani pyta? Dobra, zapraszam do mnie. To była ta vlogerka, która prowadziła relacje z Ciuchlandii Marii Potocznej i chciała sporej sumy za swoje usługi. Wyglądało na to, że matka Andrzeja spełniła swoje groźby, które niestety sama słyszałam. Proszę. Tu może pani sobie usiąść. Podać pani wodę? Nie, nie chcę żadnej wody. Chcę, żeby pani aresztowała tą starą pizdę, co mi to wczoraj zrobiła. Była tam pani wczoraj, była pani świadkiem, jak mi groziła i pani nic nie zrobiła. Spokojnie, chwilkę. Ja chyba na panią powinnam zgłosić skargę. Kto wie, czy tego nie zrobię. Byłam tam, wszystko widziałam, słyszałam i zareagowałam. To pani nie chciała... Pani perfidnie kłamie. Chyba, nie wiem, może powinnam to nagrywać. Może jakiegoś live'a zrobię? Niech każdy zobaczy, jak policja broni swoich. Jakich swoich? Ja chcę zgłosić to pobicie. A pani niech tam najlepiej jedzie ją aresztować, bo chciałam, żeby mi zapłaciła za moją ciężką, uczciwą pracę. Dobrze, powolutku. Po kolei. Gdzie to było? O której godzinie? Kto panią tak... Dopiero co sobie nos zrobiłam. 15 000 zapłaciłam. Nie wiem, czy moja twarz będzie wyglądać tak jak wcześniej. Wie pani, że moja twarz to moja wizytówka? Kapuje to pani? Nie przeszkadzajcie sobie, ja tutaj tylko powycieram. Dobrze, będę potrzebowała pani dowód osobisty. Była pani już na obdukcji? Ała! Ała! Danko, co ty robisz? Co ty robisz? Ała! Oszalała pani? 1000 razy w pierdol od męża dostałam. Więc na kilometr poznam, jak to udawane. No i co? Jak klaun wyglądasz, dziewczynko? To ja sobie pójdę. Na wprowadzenie policji w błąd i składanie fałszywych zeznań oczywiście jest paragraf, ale nie było sensu nadawać tej sprawie biegu. Sąd i tak pewnie by ją umorzył, a jest tyle o wiele ważniejszych postępowań, które toczą się latami, więc lepiej na nich się skupić. Więc jak będzie? Danka. No jeśli dla was to jest takie ważne... Dobra, wezmę udział w tym waszym konkursie. Jest! Nie wiem, co ja robię. No i jak ta kiecka, co? No nie wiem, jakaś taka dziwna jest. No przecież ona w ogóle w kieckach nie chodzi, no. No. Ja myślę, że w tym policyjnym kombinezonie to ona nawet śpi. No to zacznij, bo akurat ta kiecka to jest dziewczyna. O Boże! Nie wiem, wyglądam jakoś jak... Ja pikole, jak milion dolców normalnie. No, powiem szczerze, że
No jakbym była facetem, No to szarpałabym jak rykczaszynkę, ty! Ale szprynia! Nogi, no. Wreszcie widać. Nie, no trzeba... Dobra, robię zdjęcia. Ja też kilka strzelę, a co mi to? Ale słuchaj, tylko nigdzie nie puszczaj, nie? Bo musimy najpierw wysłać do jury. No ale jak mam, w sensie? No. Co, muzyczkę włączę, bo na pokazach mody to zawsze jest muzyka, na sesjach zdjęciowych tak samo. No tak. No, luzujemy się, pani dzielnicowa. Ja dzielnicowa, no. Uśmiech. Ale nie jak u dentysty. Brawo! Wow. O, ale laska. A teraz w te wskakuj. Wow, ale czadu. No nie wiem. No. Nie wiem, No wskakuj, no. Dobra, raz się żyje, cholera. Ale zobacz, jaki piękny. Gwiazda. Dobra, kobiety, gotowe? Tak? Wow! No. Kochana, już masz wygrane w tej Co kreacji. kiecka, to kiecka. Wow. Super. Super. Świetnie. Dzięki tej kiecce. Fajnie. Super. Fota, Co kiecka, to kiecka. No. Całkiem inna kobieta, no. Cudo! Dobra, Razem. No. A szefowa co tak stoi? Szefowa sobie z nami selfieczkę nie zrobi. Ja w tym nie biorę udziału. Nie, jak Ale ja nie, no. Ale jak wszystkie, to wszystkie. Nie, to nie jest dla mnie, no. Wszystkie razem, tak? No dobra, moi już też, niech czekajcie. będzie, no. No, o, dobra. Dobra, teraz moim. Laski, uwaga. Oj, czekajcie, muszę odebrać. Chwilkę, dobra. No, co tam? Gdzie ty się podziewasz, Wolska? Do szpitala trzeba jechać. Z matką tej poparzonej dziewczyny trzeba pogadać, akurat u niej jest. Ja nie mogę, bo mam teraz zatrzymanie. Dobra, zaraz tam będę, okej? Dzięki. Dziewczyny, muszę spadać. Ale tutaj mamy już wszystko, prawda? Mamy? Dobra, dzięki. Ale mamusia będzie wiedzieć, że ja coś do niej mówię. Tak, kochanie. Ona wie, że to ty. Musisz do niej więcej mówić, bo to jej pomaga. I możesz się nawet przytulić. Ale ona będzie wiedzieć, że to ja. Tak. Bo pan doktor powiedział, że już nigdy nie będzie widzieć i że już nigdy mnie nie zobaczy. Swoim serduszkiem zawsze cię będzie widzieć. Zawsze. Bardzo panią przepraszam. Ta młoda mama, Adrianna, umarła na oczach swojej córeczki i matki. Nic, co bym wtedy powiedziała czy zrobiła, nie dałoby im żadnej pociechy. Najgorsze jest to, że musiałam porozmawiać z matką ofiary i to w takim momencie. Musiałam zadawać jej służbowe pytania, kiedy dopiero co odeszła jej kochana córka. Zaraz wracam, kochanie, dobrze? Ja przede wszystkim chciałam złożyć pani najszczersze kondolencje z powodu córki. Po prostu złapcie tego, kto jej to zrobił. Tego potwora. My teraz prowadzimy intensywne śledztwo, dlatego chciałam pani zadać kilka pytań, jeśli mogę teraz. Co chcecie wiedzieć? Na przykład, czy ona miała jakieś kłopoty, o których pani wie, a może jest coś, czego my nie wiemy? Adrianka ma... Boże. Adrianka nie miała lekkiego życia. Ona nie umiała go sobie ułożyć, ale ja się nigdy nie wtrącałam. Ale ostatnio było kilka rzeczy, które mnie niepokoiły. Jakie? No najbardziej to, że jak rozstała się z Olkiem, to zaczęła się spotykać przez internet. No, przez takie coś, gdzie ludzie umawiają się bez zobowiązań.
I tam poznał jakiegoś mężczyznę, tak? Pani zna go? Nie. Ale może to on zrobił jej tą krzywdę. Przecież w tym internecie to człowiek nie wie, kogo spotka. No i sprawa znowu się skomplikowała. Rafał chciał załatwić wszystko szybko i bez ceregieli, ale na dołku miał już 2 podejrzanych. I nagle pojawił się ten kolejny trop. No w takich sprawach nie można działać szybko, ale skrupulatnie. Nie zgadzam się. A w ogóle to jakoś dziwnie wyglądasz. Możesz skoncentrować się na tym, co mówię, a nie jak wyglądam? No właśnie się staram. Adrianna nie żyje, więc mamy sprawę o zabójstwo, dlatego... Fajnie, że ogarniasz po wczorajszej wtopie, ale mamy komu postawić zarzuty. Także dziękuję bardzo. Ale możesz posłuchać i dać mi dokończyć? Byłam u techników, czego pewnie się jeszcze tobie nie udało zrobić i dowiedziałam się, z kim Adrianna spotyka się bez tych zobowiązań. Facet ma żonę, więc... Zdrada to nie jest przestępstwo, Wolska. Jeśli to wszystko, co na niego masz, to odmaszerować. Znowu skuteczność ważniejsza niż prawda i tyle w temacie. A dla mnie było ważne, kto tak naprawdę stoi za tą straszną zbrodnią. Dlatego postanowiłam znowu dalej działać sama. Poprosiłam naszego technika, żeby namierzył mi faceta, z którym spotykała się Adrianna. Polska, co tam? A co się stało? Dobra, jadę. Sławek? No bez jaj, no. O co tu chodzi? Po co wy mnie wezwaliście? Naprawdę myślałam, że coś się stało. Super, że udało ci się ją ściągnąć. A powiecie mi, o co chodzi? O, zobacz, jakie piękne wyszły. Sławek jak zobaczył w telefonie, to już mu kapcie spadły. Bo widział, że to trzeba wywołać. No, Wolska, powiem ci, że ty się u nas jednak trochę marnujesz. Na modelkę byś poszła. Albo co? Ta, dziękuję ci bardzo. To jest bardzo miłe, że... Gdybym miała córkę, chciałabym, żeby wyglądała tak jak ty. I takie serce do ludzi miała. A? Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Przepraszam, to do mnie pani? W jakiej sprawie? Adrianny Mróz. Ale to jakaś pomyłka. Ja nie znam żadnej Adrianny Mróz. Nie wiem, o kogo chodzi. Zamordowanej Adrianny Mróz. Przejdzie się pan ze mną teraz na komisariat. Dobrze odpowie pan na kilka pytań. Ale przecież mówiłem, że ja nie znam tej osoby. Mamy zapis pańskich czatów z Adrianną. Wiemy również, że spotkał się pan z nią kilka razy. Rozumiem, że bez wiedzy żony, tak? To przejedziemy się, tak? Teraz ma pan czas? Okej, Zapraszam. Może pan z przodu usiąść. dziękuję. Zdrada to nie przestępstwo. Zgadza się, ale do tego przestępstwa mogła doprowadzić. Liczba podejrzanych Rafała zmniejszyła się dzisiaj rano, bo musiał wypuścić Lilkę, koleżankę Adrianny. Potwierdziło się jej alibi. No. To proszę mi powiedzieć, co pan wtedy robił. To było przedwczoraj, więc chyba musi pan pamiętać. Ale ja jej tego nie zrobiłem. Skoro umawiała się ze mną na seks, to
To widocznie lubiła bzykać się też i z innymi. Trudno. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz? Technikiem właśnie. Uspokój się, ja tylko... Powiedziałem ci, że to jest moje śledztwo, które właśnie zamykam, bo postawiłem w tej sprawie zarzuty. Jest pan wolny, może pan iść. Przepraszam, koleżanka jest troszeczkę nadgorliwa. Rafał, ale... Powiedziałem ci, że pan jest wolny. A ty się więcej nie wtrącaj w nie swoje sprawy. Besztanie mnie przy podejrzanym jak małego Kazika to już było totalne przegięcie. Ale to wszystko przez to jego cholerne ego. Nie mógł znieść, że to de facto ja prowadziłam tę sprawę. I mam nadzieję, że w sprawie tej stłuczki to nie będą mnie państwo już więcej niepokoić. Ja nic nie wiem. Bo wysłałem SMS-a do żony, żeby po mnie przyjechała. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, kochanie. Chwila. Pani Małgorzata Jaworska, tak? Ja z panią też muszę porozmawiać. Zapraszam. To było dla mnie jak olśnienie, jak zobaczyłam opatrunki na rękach tej kobiety. Od razu stało się dla mnie jasne, że to ona mogła poparzyć Adriannę tym kwasem. Tomasz zawsze mnie zdradzał. Od początku. Od kiedy się pobraliśmy, zawsze miał kogoś na boku. Czy przyznaje się pani do oblania Adrianny Mróz kwasem? Myślałam, że jak będę w ciąży, jak się pojawią dzieci, to mu przejdzie. Jak zostanie ojcem, ale nie... Pani Małgorzato, czy pani... Tomasz nie wie nic o tym. Nie ma pojęcia o tym, że ja o wszystkim wiem. Ja głupia udaję. Wszystko dla niego robię, żeby tylko mnie nie zostawił. Zaraz się kurwa rozpłaczę. Wy nie wiecie, jak to jest. Każdego dnia zastanawiam się, czy mnie nie zostawi. Dla którejś z tych swoich kobiet. Dla którejś z tych dziwek swoich. Więc do wróżki poszłam. 2 miesiące temu. I ona powiedziała, że Tomasz mnie zostawi dla innej. I podała opis tej kobiety. A 3 tygodnie później zobaczyłam tą Adriannę na zdjęciu w telefonie męża. Wyglądała właśnie tak, jak ją opisała wróżka. No musiałam coś zrobić. Czyli oblała pani kobietę kwasem, tak? Kupiłam ten kwas w internecie. Dowiedziałam się, gdzie pracuje, gdzie mieszka. Tomasz zawsze wybiera takie ładne kobiety. Na oszpeconą już by nie spojrzał. Powiedziałam Tomaszowi, że oparzyłam ręce, gdy makaron odsadzałam. A to ten kwas tak chlusnął. Tak cholernie bolało. Adrianna Mróz zmarła z powodu obrażeń. Zabiła ją pani. Dostaniesz za to 25 lat. Minimum. To było zabójstwo z premedytacją. Z powodu wielkiej, ale chyba nieodwzajemnionej miłości. I zamiast odejść od sukinsyna, ta kobieta popełniła straszliwą zbrodnię i resztę życia spędzi w więzieniu. Naprawdę było mi jej cholernie żal, pomimo tego, co zrobiła. Zuzia codziennie przed snem płacze i chce, żeby mama do niej przyszła. A potem pyta, czy mamie dobrze jest w niebie tam z aniołkami. Jeśli potrzebowałaby pani jakiejś pomocy, wsparcia... Nic nie możecie dla mnie zrobić. Mój świat się skończył. Za 2 dni chowam do ziemi moją córeczkę. Ale mam jeszcze Zuzię. Dla niej muszę dalej żyć. I próbować, chociaż to niemożliwe, ale chociaż próbować zastąpić jej mamę. Ja wiem, że to już niczego nie zmieni, ale my znaleźliśmy osobę, która to zrobiła. To jest kobieta, dokładnie żona mężczyzny, z którym pani córka miała romans. O Boże. Mój mąż zostawił mnie dla kochanki, jak Adrianka miała 3 latka.
Zastanawiałam się potem, jaka kobieta rozbija rodzinę, a pani mówi teraz, że Ada. Halo, jest tu ktoś? Co tu się dzieje? Ale o co tu chodzi? W sensie, ja urodziny mam za pół roku, w kadrach wam się chyba pomylili. Ale to nie są urodziny, głupia. Chodzi o ten konkurs? Wygrałam? No właśnie, nie. Nie? Bo te głąby z komisji się w ogóle nie zdają. No, widziałem te twoje fotki. Powiem ci, bywają gorsze. No ale to po co w ogóle ten szampan i tort, o co chodzi? Przecież nie mamy czego świętować. Ale nie, no właśnie mamy. Bo dla nas na Gorczaku to ty jesteś najpiękniejsza. No to zdrowie najpiękniejszej pani dzielnicy! Zdrowie! Dzięki, zdrowie! Ej, ale to kto wygrał? Dzielnicowa z fabrycznej. No ale ona miała plecy w tej komisji, tam ojciec jej siedział, bo wszyscy od początku wiedzieliśmy, że wygra. No po co wy mnie zgłaszaliście do tego konkursu? No żeby się pochwalić, nie? Dobra, uwaga. W przyszłym miesiącu jest konkurs na najprzystojniejszego dyżurnego, także wiecie, co robić. No, odznakę już ma. No to fotkę już masz. Dobra, to ja pokroję torta, dobra? Ojej. Dziękuję wam. Jak on smacznie wygląda. Ale mi ten szampan trochę w głowie zeszł. No, trochę przesadziliśmy chyba z tym alkoholem w pracy, co? No a kto doniesie, jak wszyscy pili? W sumie to Ale powiedz, jest ci trochę żal, nie? Że cię nie wybrali. No wiesz, może się budzi taka lekka kobieca próżność. Ale nie mów nikomu, co? Co ja mam mówić? A zresztą w ogóle co ja gadam? Uroda jest tylko na chwilę, a później... A potem zostaje dobre serce i to, czy człowiek jest przyzwoity. A to jest najważniejsze, nie? No właśnie. No właśnie. Idziemy na piwo? I to jest bardzo dobry pomysł. No to idziemy. Kto ci pozwolił ruszać moją komórkę? Dzień dobry. No weź załóż jakieś gacie albo coś, no. Ręcznik kąpielowy, no bo ten, co wziąłeś, to jest przecież do rąk. Chwila, już otwieram. Moment. Pojebało cię? Pojebało! Zasłużył na mnie! Wyjazd mi stąd, bo tracę cierpliwość. Musimy wypierdolić potocznego z policji raz na zawsze. Rozumiesz?